Hej, zajmiemy się abstrakcją, jaką jest zarobienie miliona w przeciągu roku. Tak? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to, co sobie pomyślałeś, nie, to niemożliwe, bzdura, i powymyślałeś sobie milion powodów, dlaczego się nie da. Więc w ramach ciekawości po prostu posłuchaj. Spokojnie, nic ci nie będę sprzedawał, nic ci nie będę obiecywał, po prostu popatrz na liczby, zaraz na tablicy wszystko wyliczę i wyciągnij sobie wnioski. Mamy 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych do zarobienia w rok. Tak, to brzmi totalnie abstrakcyjnie w momencie, kiedy przeciętny Polak według GUS-u zarabia niby prawie 5 000, ale w praktyce większość Polaków zarabia 2500 przez miesiąc, czyli teoretycznie się nie da. Ale po kolei. Tak naprawdę chodzi o to, żeby twój umysł to przyjął i tym nagraniem chcę ci właśnie wytłumaczyć, że pewne rzeczy są możliwe. Ok, to musimy policzyć w przeciągu, ile potrzebujesz zarobić miesięcznie, więc podzielimy sobie tak, żeby to było bardziej łopatologiczne. Czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, podzielić na 12, czyli miesięcznie wychodzi 83 300. Miesięcznie powinieneś zarobić 83 333. Też możesz powiedzieć, że totalnie niemożliwe, bo prezesi dużych firm, może bankowcy, ale prezes banku może jest w stanie zarobić takie pieniądze w przeciągu miesiąca, ale gdzie normalny Kowalski? Spokojnie, idziemy dalej. Podzielić na ani na 30, ani na 31 dni, bo raz jest tak, więc podzielimy na 30,5 dnia, żeby wyszła średnia. Wychodzi 2732, to jest na dzień. 2732 przez dzień. Też wydaje się to niemożliwe, no bo przecież tyle ludzie zarabiają, ale przez miesiąc. Co ty, Jacek, opowiadasz? Więc opowiadam dalej. Podzielimy to na 24 godziny i wychodzi nam 113,84. Ponieważ ja to nagrywam 3 stycznia, więc już 3 dni nam minęły, więc zostawimy, niech będzie 114 zł na godzinę. 114 na godzinę, co jest, nie da się, no panie, nie da się, no jak to 114 na godzinę, ale poczekaj, tak żeby to było widać, 114 na godzinę, to jest nasz cel. Obiekcje, zanim rozbiję obiekcje, zanim opowiem w szczegółach, to najpierw jeszcze powiem Ci tak. Będę robić prawdopodobnie, raczej pojutrze, zrobię konferencję o nawykach wartych miliony. Zaraz dokończę mówić o tym, co dzisiaj, a jak chcesz być na konferencji o nawykach wartych miliony, wejdź sobie na stronę sukces.pl, zostaw tam swojego maila i wyślę Ci adres, gdzie ta konferencja będzie. Sukces.pl, tak nazwa tego kanału, sukces.pl. Bo to wszystko, co Ci zaraz opowiem a propos pieniędzy i to, dlaczego niektórzy je mają, a niektórzy ich w ogóle nie mają, to jest kwestia tak naprawdę nawyków. I to nawyki doprowadziły Cię do tego, że albo masz teraz debet, albo masz bardzo duże pieniądze, a jak masz bardzo duże pieniądze, to tej konferencji takie osoby nie słuchają, no bo im nie potrzeba, bo mają. Ok, więc co zrobić, żeby zarobić te 114 zł i to nawet wtedy, kiedy śpisz? No bo powiedziałem podzielić na 24 godziny, a przecież człowiek potrzebuje troszkę wypocząć. Więc jak to zrobić? Ok, posłużymy się pomocą naukową. Tu mam pomoc naukową. To jest mapa świata, co łatwo zauważyć, ale po co Ci pokazuję mapę świata? Mapę świata pokazuję Ci po to, żeby Ci dać, mój drogi i moja droga, do myślenia. Tak. Weźmiemy sobie teraz, popatrzymy, gdzie są te miliony. Popatrz, Polska, tu jest Polska. Ja ją zamaluję na czerwono, żeby ją lepiej było widać. To jest Polska. I większość ludzi pracuje, mówię o Polakach, pracuje gdzieś tutaj w jakiejś firemce
i zarabia 2500 zł. Większość społeczeństwa tak ma. 90%. Część osób mieszka i pracuje we Francji, w Anglii, w Irlandii, w Hiszpanii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie itd. I zarabia troszkę więcej jak 2500, ale to dalej nie są miliony, zazwyczaj. Więc co zrobić, żeby osiągnąć te 114 zł na godzinę? Po pierwsze, jeśli będziesz robić to, co robiłeś do tej pory i pracować na etacie, to będziesz dawać szczęście swojemu szefowi, swojej szefowej i będziesz pracować na ich szczęście, a nie na swoje szczęście. A jeśli popatrzysz na to, że Polska w porównaniu do całego świata jest malutkim miejscem, gdzie mieszka malutko ludzi, którzy zarabiają malutkie pieniądze. A są miejsca takie jak na przykład to miejsce, Stany Zjednoczone, gdzie mieszka 350 milionów ludzi, którzy zarabiają 4 razy więcej od nas. Są takie miejsca jak na przykład Niemcy, gdzie mieszka około 80 milionów ludzi, którzy też zarabiają 4 razy więcej od Polaków. Oczywiście są takie miejsca jak Czad, Niger czy Sudan, gdzie ludzie klepią biedę i nawet nie mają co do ust włożyć. Ale my się zastanawiamy na tym, jak zarabiać 114 zł na godzinę. Kilka metod, jak to zrobić. To może ja to przesunę gdzieś tak na bok. Mamy tak, to może tego użyjemy. Mamy kilka metod. Tak, mamy internet, mamy powiedzmy nieruchomości. Tak, ja bardzo brzydko piszę, ja tylko ładnie piszę jak na komputerze. Internet, nieruchomości, firma, damy sobie jeszcze social media, bo akurat wczoraj miałem takie pytanie na Instagramie. Ok. Jest różnica teraz, czy siedzisz na stołku w jakiejś tam pracy, czy masz biznes, bo będziesz musiał mieć biznes do tego, firma, tu jest firma, do tego, żeby zarabiać więcej. Tak, to się wiąże z tym, że trzeba rozliczać to, płacić, chociaż niekoniecznie płacić ZUS-y, można płacić ZUS-y, można płacić podatki, można nie płacić podatków, na wszystko są sposoby. Popatrzmy na internet. Co nam daje internet? Więc tak, mamy Polskę, gdzie z internetu korzysta powiedzmy 17 milionów osób i mamy świat, gdzie w języku, tylko popatrzmy na język angielski, w języku angielskim na świecie mówi 1,1 miliarda ludzi. 1,1 miliarda ludzi, popatrz, a powiedzmy 40 milionów osób, które mówią po polsku. 40 milionów, a 1,1 miliarda. Jest różnica, skromna, co? Jeśli popatrzysz na rynek, to jest angielski, tak? A hiszpański to jest jakieś 650 milionów ludzi. Nieźle, co? Co to ma do internetu? Ok, są tacy, którzy powiedzmy sprzedają na Allegro. Swoją drogą, jako ciekawostkę Ci powiem, że te przypinki, które tutaj mam, to jeden kursant z mojego kursu Allegro, od niego to kupiłem i zaczynał od takich rzeczy, a teraz robi grubsze rzeczy. Ale okej, mamy Allegro. Czy na Allegro jesteś w stanie zarobić 114 zł na godzinę? Jesteś w stanie. Okej, z Allegro jest taki problem, że w nocy nie będziesz sprzedawać, bo już mało kto kupuje. Na Allegro jest duża konkurencja, ale są osoby, które tyle zarabiają i to bez problemu, nie powiem, że bez problemu, ale jak się ma odpowiednią wiedzę, jesteś w stanie zarobić 114 zł na godzinę. Ale jeszcze pomijając to wszystko, 114 zł na godzinę. Wyobraź sobie, że ktoś, kogo kochasz, jego życie jest zagrożone. I ty musisz zrobić co tylko się da, żeby zarobić 114 zł na godzinę. Bo jeśli tego nie zrobisz, to twoja kochana osoba umrze. I powiedz mi, czy mając taką perspektywę, czy jesteś w stanie wtedy zrobić coś, żeby zarobić 114 zł na godzinę? Tak czy nie?
Myślę, że tak. Myślę, że wtedy będziesz mieć taką determinację, będziesz mieć taką wiarę w to, że ty to dasz radę zrobić, że ty to zrobisz. Ale okej, mamy Allegro, mamy eBay i Amazon. eBay i Amazon, zasięg ogólnoświatowy, czyli masz dostęp do 1,1 miliarda ludzi. 114 zł na godzinę jest o wiele łatwiej zarobić jak na Allegro, nie mówiąc o pracy na etacie, gdzie dostajesz 2,5 tysiąca miesięcznie. Mamy tutaj jeszcze, jest cała masa, bo jest sprzedaż e-booków, jest sprzedaż przez sklepy internetowe, ale to, co się łączy jeszcze tutaj z internetem, to jeszcze popatrzmy na social media, bo wczoraj na Instagramie jedna pani zadała mi pytanie, czy by nie, bo myśli tak, żeby założyć może kanał na YouTubie, a może Instagram i czy da się na tym zarobić. Wiesz, i da się, i nie da się. Da się, jeśli robi się to systematycznie, jeśli ma się ciekawą zawartość, którą ludzie chcą oglądać, jeśli się temu poświęca odpowiedni czas i też jest kwestia, w jakim języku to się robi. Mogę Ci od razu powiedzieć, że jeśli masz około 20 000 osób na Instagramie, to będą do Ciebie przychodzić firmy i proponować Ci mniej więcej 2000 za wpis. Czyli za zdjęcie z czymś tam zapłacą Ci 2000. Więc jeśli firma Ci zapłaci 2000, no to już nie jest tak daleko do tego, co tutaj mamy, czyli do 2700 na dzień, tak? A tutaj mamy social media 2000. Okej, są takie osoby jak Cristiano Ronaldo, który za jeden wpis dostaje 980 tysięcy dolarów, ale wiesz, żeby takie rzeczy osiągnąć, to musiałbyś być celebrytą. Krótko mówiąc, nie wiem, żoną, kochanką, piłkarza jakiegoś, prezydenta i tak dalej, to wtedy są szanse na takie rzeczy. Niemniej 2000 osób, 2000 subskrybentów legalnych, naturalnie zdobytych, w przeciągu 6 miesięcy jesteś w stanie zrobić. Nawet w przeciągu 2 miesięcy, ale to już trzeba wiedzieć, jak takie rzeczy robić. Okej. Ja tu mówię o Polsce. Jeśli będziesz to robić w języku angielskim, to nie będzie 2000 zł, tylko to będzie 2000 dolarów. A 2000 dolarów to już jest inna kwota, patrząc na cel, jaki mamy osiągnąć, czyli 114 zł na godzinę. To już wtedy da się. Od razu mogę Ci powiedzieć, że niekoniecznie bierz się za to, bo ten sam czas, który poświęcisz na rozwój Instagrama, YouTube'a i tak dalej, jak poświęcisz na rozwój ogólnie w internecie, sprzedaż internetową, czyli zarabianie tak naprawdę na prowizji albo na produkcji czegoś, to wtedy da Ci to o wiele więcej. Bo możesz zarabiać, nawet jeśli teraz totalnie nie masz wiedzy, nie wiesz co takiego robić, możesz zarabiać sprzedając coś, czego nie masz, bo jest coś takiego, co się nazywa arbitraż, gdzie sprzedaje się rzeczy, których się jeszcze nie ma. Albo możesz pójść do kogoś, nawet możesz pójść do jakiegoś producenta, który cokolwiek sprzedaje i dogadać się z nim na sprzedaż czegokolwiek, tak jak robił u nas właściciel TVN-u, o ile dobrze, jak się nazywa, Solosz, tak? Jak był nastolatkiem, brał z hurtowni znicze, szedł pod cmentarz i całkowicie nielegalnie sprzedawał te znicze i jakoś był dogadany z właścicielem hurtowni, że nie płacił mu w momencie, kiedy brał od niego towar, tylko za ten, za który sprzedał. I od tego zaczynał. Także widzisz, to jest wszystko kwestia wiedzy, czyli wiedzy, jak to robić, kwestia sposobu myślenia, jak to robić. A propos wiedzy i myślenia, jak to robić, to jeszcze powiem Ci na temat nieruchomości, jak można fajnie zarabiać na nieruchomościach, żeby ta kwota 114 zł nie wydawała Ci się jakąś tam totalną abstrakcją. Mam takiego znajomego, który miesięcznie w Warszawie zarabia mniej więcej z automatu 30 000 złotych miesięcznie, z automatu, nic nie robiąc. I mógłby zarabiać więcej, tylko że po prostu najzwyczajniej w świecie jest leniwy i woli sobie poimprezować, pobawić się, można tak. Okej, to jest tylko 30 000,
a powinno być 83 miesięcznie, czyli on nie zarobi 1 miliona w przeciągu roku, ale sobie żyje wygodnie. Jak on to robi? Robi to w ten sposób na nieruchomościach. Nieruchomości i internet. Robi to w ten sposób, że wyszukuje wille czy apartamenty, gdzie jest kilka pokoi, podpisuje umowę z właścicielem na takiej zasadzie, że może podnajmować te pokoje. Jest to trochę zabawy, żeby znaleźć coś takiego, ale da się znaleźć. To jest też kwestia kwoty, za jaką się wynajmuje. I jak ma, powiedzmy, 6 pokoi, wynajmuje każdy pokój, daje ofertę na Airbnb, na Booking.com i ma z każdego pokoju mniej więcej 250 zł dziennie, razy odpowiednia ilość pokoi się uzbiera. I on tego w ogóle nie obsługuje, tylko daje to zewnętrznej firmie, która wszystko za niego robi, sprząta, obsługuje tych ludzi itd., itd. Da się, da się. Kwestia sposobu myślenia i kwestia wiedzy. Więc widzisz, on wyrobił w sobie nawyki, czyli szuka odpowiedniej nieruchomości, dogaduje się, podpisuje odpowiednią umowę, czyli jest to kwestia nawyku tego, co on robi, co go doprowadza do tego, że nic nie robiąc, zarabia takie pieniądze. Powtarzam, pojutrze zrobię konferencję dla osób, które są zapisane na stronie sukces.pl, zostawię maila, wyślę link właśnie o nawykach wartych miliony, które doprowadzają Cię z punktu 2,5 tysiąca na miesiąc do tego punktu, jeśli Cię taki temat interesuje. Własna firma. Widzisz, z własną firmą jest tutaj taki problem, że to jest właśnie kwestia tego, co Ty będziesz robić i gdzie Ty to będziesz robić. Bo jeśli Twoja firma będzie działać tylko, będziesz sprzedawać, powiedzmy, masło w sklepie spożywczym w Polsce, gdzieś tam w Pipidówie, to nie ma szans na to, no może są, ale ja sobie tego nie wyobrażam, żebyś Ty tutaj z jakiejś tam małej firmy sprzedającą coś tam doszedł do poziomu 114 zł na godzinę. Więc teraz pomyśl sobie, czy to, co do tej pory powiedziałem, czy to jest oszustwo, czy może coś w tym jest. Czy może jednak da się zarobić 114 zł na godzinę. W tamtym roku, już to nie jest dostępne, przykro mi, ale może to jeszcze ponownie uruchomię, zrobiłem lekcję odnośnie zarabiania na programach partnerskich. To było całkowicie za darmo. Całkowicie za darmo. I powiedziałem, jak się zarabia na programach partnerskich. I te osoby, które skorzystały, zaczęły zarabiać na programach partnerskich, czyli nie musisz mieć pieniędzy, nie musisz mieć tak naprawdę nic poza dostępem do internetu i poza wiedzą i możesz zarabiać pieniądze. To odnośnie nieruchomości, tego Airbnb, wynajmowania, ja Ci podaję ogół, nie podam Ci w szczególe, jak to się robi, ale będę robić w tym roku więcej konferencji, nie na YouTubie, przykro mi, ale na prywatnym moim koncie, gdzie będę pokazywał i opowiadał więcej tych sposobów. Także powtarzam jeszcze raz, sukces.pl, warto się zapisać, zostawić maila i dobrze na tym wyjdziesz. I tak będziesz potrzebować firmę, żeby bawić się nieruchomościami, żeby sprzedawać przez internet, ale jeszcze jedną rzecz a propos nieruchomości Ci powiem, bo jak kilka lat temu opowiadałem o możliwościach zarabiania, gdzieś to na YouTubie jest, to jakby ktoś link w komentarzach dał, to bardzo poproszę, bo ja już tego nie znajdę dzisiaj, ale kilka lat temu opowiadałem właśnie o metodach zarabiania na nieruchomościach i wtedy jeden chłopak w komentarzu napisał, że zrobił to, co ja powiedziałem, czyli znalazł bez wkładu własnego doprowadził do tego, że w działce zabudował dzięki inwestorom działkę w centrum miasta i zarobił na tym miliony. Bez wkładu własnego, tylko dzięki wyłącznie wiedzy. I napisał to u mnie na kanale, tylko nie pamiętam gdzie nie znajdę tego do tej pory. Swoją drogą warto Ci wejść do opisu, bo w opisie dam kilka linków do filmów, gdzie opowiadałem więcej na temat zarabiania, jak to się robi, także warto sobie wejść do opisu też i przejrzeć. Ale się rozgadałem dzisiaj, ale myślę, że dało Ci to trochę do myślenia, bo w momencie, kiedy do Twojej głowy dojdzie, że to się da zrobić, to jest połowa sukcesu. Dziękuję bardzo.